Terroryzowanie prawdą. Co to za dziwny pomysł? Prawda to prawda. Powinna być jasna i prosta i oczywista. Czy można prawdą terroryzować kogoś? Czy można kimś się posłużyć? Czy mogą być jakieś takie bardzo poważne problemy? Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. I dlatego chciałam się nad tym chwilę zastanowić. Może to właśnie teraz jest nam bardzo potrzebne. Bo co to jest prawda? Pyta się Piłat Chrystusa. I dużo ludzi w ogóle nie wie, co to jest prawda, ponieważ bez przerwy nią manipulują. A Pan Jezus powiedział, że On po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Więc prawda powinna być dla nas niesłychanie ważna. Ale czy mamy dostęp do całej prawdy? Na ile jest manipulacja prawdą? I czy ta prawda na pewno zawsze nas wyzwala? To są oczywiście bardzo poważne pytania. Więc, proszę Państwa, żeby mówić prawdę, trzeba mieć dużo odwagi, ponieważ prawda nie zawsze się będzie podobała, ale też może skrzywdzić kogoś, dlatego że trzeba takiego człowieka przygotować na przyjęcie prawdy. W przeciwnym wypadku może to być bardzo okaleczające. Przykład: mówią rodzice swojemu dziecku, że jest niechciane, że jest niekochane, że to było tak i tak, że jest przypadkiem, że jest nikomu niepotrzebne. Proszę Państwa, to jest uraz, który zostaje na całe życie. Czy to jest prawda? Pewnie tak. Ale czy to jest taka obiektywna prawda? Czy w ciągu życia tak to było? Bo przecież nasze odniesienia do wielu rzeczy zmieniają się w czasie. A w momencie emocji, złości możemy powiedzieć coś, co będzie bardzo kaleczące. I niby jest prawdą, ale jest użyte w złym celu. Czyli znowu jest ważne, w jakim celu tę prawdę pokazujemy. I proszę Państwa, każdy z nas chciałby nie być okłamywany. Każdy z nas chciałby dążyć do prawdy i mówić prawdziwie. Ale proszę zobaczyć, jak to dookoła wygląda. Kłamstw jest znacznie więcej niż prawdy. Z różnych przyczyn. Czasem dlatego, że tak jest wygodniej, czasem, że to się bardziej opłaca, czasem po prostu z frajerstwa, a czasami po prostu ta manipulacja tak daleko idzie, że my w zasadzie nie znamy prawdy i ona się w jakiś sposób miesza w naszej świadomości i kiedy zaczynamy ją poznawać, to jesteśmy bardzo zszokowani. Proszę Państwa, to z prawdą trzeba być bardzo ostrożnym. Jednak trzeba być bardzo ostrożnym. I teraz w społeczeństwie demokratycznym, kiedy każdy w zasadzie może przedstawić swój punkt widzenia, sprawa tego, co jest prawdziwe, staje się niesłychanie ważna, ale też bardzo często tym się manipuluje. I proszę Państwa, mówienie prawdy niektórzy interpretują jako mowę nienawiści, ponieważ oni nie akceptują tego, co mówią inni, czyli im wolno, ale tym, którzy mówią prawdę, nie wolno. I to są takie lewackie pomysły, ale one już coraz bardziej znajdują swoją przestrzeń. I teraz, proszę Państwa, proszę zobaczyć, na przykład w Finlandii jedna z posłanek, osoba zaangażowana, protestantka, wydała taką książkę na temat płci, opowiadając się za tradycyjnym nauczaniem ich kościoła, i w ogóle chrześcijaństwa, i cytując Biblię, czyli cytując listy świętego Pawła, który mówi na ten temat bardzo jednoznacznie. Okazuje się, że się to nie podobało. Określono to jako mowę nienawiści, określono to jako sytuację nie do zaakceptowania, podano ją do sądu, podano do sądu również tego pastora, który opublikował broszurę jej autorstwa i stwierdzono, że najlepiej ją zamknąć do więzienia. Minęło parę lat, sprawa ucichła, w zasadzie nie było pełnych podstaw do tego, żeby ją ukarać, więc jakoś to umorzyli. Ale minęło trochę czasu
i od nowa trafia do organów ścigania, znowu się jej czepiają, dlatego, że Biblia jest mową nienawiści. Proszę Państwa, powinniśmy na to zwrócić uwagę. No, taki bardzo wyrazisty problem to jest pokazywanie, czym jest aborcja. Tak naprawdę, czym jest aborcja. Zabijanie dziecka w łonie matki, no to jest po prostu masakra. I jeżeli się zrobi zdjęcia z aborcji chirurgicznej, no i jeżeli to dziecko jest trochę starsze i widać, prawda, szczątki jego ciała, widać krew, no tak to tak naprawdę wygląda, to jest to bardzo bulwersujące. Jest to prawda. No ale czy należy ją pokazywać? Powiem, jakie jest moje zdanie. Należy pokazywać, ale dla osób, które zostają przygotowane do przyjęcia tej prawdy. Ponieważ w przeciwnym razie może to być bardzo urazowe, zwłaszcza dla dzieci, dla bardzo młodych osób, czy dla kobiet po aborcji, które w zasadzie chciałyby zapomnieć o tym wszystkim i dostają furii, kiedy widzą tę prawdę. Czyli trzeba najpierw rozmawiać, jak najwięcej rozmawiać, żeby otwierać człowieka na tę prawdę, ale go nie okaleczać, go nie krzywdzić, jemu nie sprawiać, ja nie mówię przykrości, no bo fakt, że poznanie prawdy sprawia komuś przykrość, chyba nie jest takim wystarczającym argumentem. Ale jeżeli już ta prawda kogoś okalecza, a może tak się zdarzyć, to znaczy, że my nią emanujemy trochę za mocno. No i w tym momencie jest pytanie, jaki jest cel emanowania prawdą? Bo może być tak, że w ramach tego celu w zasadzie chcemy powiedzieć człowiekowi, który jest naszym ideowym przeciwnikiem, że on się nie liczy, że on nie tylko nie ma racji, ale w zasadzie jest zbrodniarzem i próbujemy jakoś zamanipulować tą prawdą. To jest bardzo częsty przypadek. I o ile ja uważam, że zobaczenie, jak to naprawdę wygląda, jest potrzebne, ale dla osoby przygotowanej, dla osoby, która może podczas jakiegoś wykładu zrozumie, o co tu chodzi, i koniec. I wystarczy, bo jeśli ta osoba obejrzy to, jak to wygląda i pozna prawdę, to będzie musiała wyciągnąć wnioski. I to będzie jej decyzja. Ja kiedyś, jak byłam młodą dziewczyną, absolutnie nie byłam w stanie oglądać takich rozszarpanych dzieci. Wtedy to były jeszcze zdjęcia czarno-białe, więc jeszcze bardziej, może mniej niż dzisiaj, oddziaływały na wyobraźnię, ale i tak były koszmarne. I uważałam, że jest mi to absolutnie niepotrzebne, że to jest przymuszanie mnie do patrzenia czegoś takiego. No ale potem przyszedł taki moment, że byłam na wykładzie takiego sławnego amerykańskiego lekarza, który spokojnie tłumaczył i pokazywał, jak to jest. I robił to bez wchodzenia w strefę emocji, po prostu pokazał fakty, bardzo krótko i rzeczowo. I wtedy ja musiałam na to popatrzeć i powiedzieć sobie, to jest prawda. I że ja nie mogę przejść obojętnie wobec tej prawdy, bo ja się z tym nie zgadzam. I że trzeba się zaangażować, żeby ratować te dzieci, ponieważ jeśli się tego nie zrobi, to człowiek ponosi odpowiedzialność, współodpowiedzialność za to, że one giną. No i teraz, proszę Państwa, czy to jest dobra metoda? No więc ja mówię, że emanowanie taką prawdą w taki sposób bardzo namolny, taki sposób dla dzieci, dla osób nieprzygotowanych, daje z reguły odwrotny efekt. No ale, a co z tą mową nienawiści? No i właśnie nasz przeciwnik bardzo często mówi, że pokazywanie tej prawdy to jest mowa nienawiści, ponieważ dociska go, no i on w zasadzie nie może nic zrobić. Tylko czy to działa? Pamiętacie Państwo takie plakaty, że zupa była przesolona, pobitej kobiety. One dały efekt totalnie odwrotny, ponieważ ludzie się zaczynali denerwować i absolutnie nie utożsamiali się z tą ofiarą przemocy. Oni cały czas mówili, że w zasadzie to po prostu rodziła się agresja, patrząc na
agresję, na przemoc. I to też jest bardzo ludzkie. A druga reakcja to jest taka, że jak patrzymy na coś, no nawet takiego dosyć okrutnego, bardzo wiele razy, to w pewnym momencie przestajemy reagować i wydaje nam się, że to jest taka norma. Trudna norma, ale do zaakceptowania. No ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać prawdę i żeby ta prawda nas wyzwoliła, czyli żeby ratować te dzieci przed taką masakrą. Także proszę Państwa, nad tym trzeba się zastanowić. Ale też nie można mówić, że prawdy pokazać nie można, że tych dzieci zabitych pokazać nie można, że to jest zakazane, że to jest mowa nienawiści. Coś za daleko jest z tą interpretacją. I teraz proszę zobaczyć, jak się gra prawdą. No bo niby to jest ta sama prawda, ale można ją tak opakować i tak przerobić, że w zasadzie już nie wiadomo, co prawdą jest i do człowieka docierają różne takie propagandowe hasła. No, najbardziej przykładowe to chyba, że aborcja ratuje życie. No, ani dziecka, ani matki, w jaki sposób ratuje życie, to jest cały czas manipulacja, ale jest powtarzana i jako prawda. I takich haseł, i takich różnych wmawiań, prawda, jest bardzo dużo. I w zasadzie w tym momencie społeczeństwo zostaje na tyle ogłupione, że znowu będzie się pytało, co to jest prawda, bo w mediach ma zupełnie inne świadectwa, zupełnie inną informację. No weźmy jako przykład pigułkę po, prawda? Była ostatnio olbrzymia dyskusja na ten temat, zmiana ustawy, prezydent nie podpisał, pani, która jest nie lekarzem, która jest ministrem zdrowia, stwierdziła, że to może być na receptę aptekarską, no i ileś tam aptek w Polsce to przyjęło, większość nie. Ale proszę Państwa, cały czas szła informacja, że to jest środek antykoncepcyjny, a nie środek wczesnoporonny. Czyli, że dziecko, to tego dziecka w ogóle tam nie ma. No i gdzie jest prawda? Czy ten człowiek, który sięga po ulotkę, który ogląda wypowiedzi kompetentnych, wydawałoby się, osób, czy on może im wierzyć i czy tak naprawdę jest? A tak naprawdę to zmieniono definicję. I okazuje się, że z definicją początku ciąży no jest kompletnie poprzestawiane. Bo lekarze ciągle liczą początek ciąży od pierwszego dnia ostatniej miesiączki matki. No i najczęściej doliczają do wieku dziecka około 2 tygodnie lub więcej. Natomiast w przypadku pigułki próbują interpretować zajście w ciążę, czyli początek ciąży, jako implantację, czyli ten moment, kiedy dziecko się zagnieżdża w błonie śluzowej macicy. A jeżeli hormonalnie zakłócimy ten cykl, tej błony śluzowej nie będzie, to dziecko będzie musiało zginąć z głodu, ale przez pierwszy tydzień będzie niechronione. Ale ono się już poczęło, czyli jest to środek wczesnoporonny. Ale o tym się nie mówi. I to jest manipulacja prawdą. Także proszę Państwa, to jest gra prawdą. Prawda nas wyzwala, ale pod jednym warunkiem, że uczciwie do niej podchodzimy, że jej poszukujemy, że weryfikujemy to, co nam wmawiają, no i na tym możemy budować swoje decyzje i na tym możemy budować przyszłość również ruchu pro-life. Nie jestem za tym, żeby właśnie tymi takimi dramatycznymi zdjęciami emanować każdego na ulicy. Ale też nie jestem za tym, żeby te zdjęcia były zakazywane, ponieważ prawda jest nam potrzebna. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.